Cześć! Zapraszam na kolejną część przygód z płytą główną DTK i Windowsem NT. Mój komputer to dwuprocesorowy potwór z dwoma procesorami Pentium II. Posiada on do tego akcelerator grafiki Riva 128 i niesamowite 512 MB pamięci RAM. Spróbuję dziś zainstalować i uruchomić napęd taśmowy HPDAT24. Do kompletu mam kontroler ACART oraz napęd optyczny Yamaha. Uruchamiam komputer, widać, że startuje BIOS kontrolera SCSI. Wykrył napęd optyczny i napęd taśmowy. Na początku chciałem wykorzystać kontroler SCSI zintegrowany na płycie głównej. Niestety, pomimo tego, że był włączony w BIOSie, nie był w ogóle wykrywany. Próbowałem przestawiać jumpery na płycie głównej w jego okolicy, ale niestety bez powodzenia. Z tego też powodu użyłem kontrolera ACART na złączu PCI. Ponieważ system operacyjny Windows NT nie jest w pełni plug and play, urządzenia trzeba instalować ręcznie. Otwieram panel sterowania, mam tutaj ikonkę karty SCSI. Dodaję tutaj sterownik kontrolera z dyskietki. Uruchamiam komputer ponownie. Zaglądam do mojego komputera i chyba jest OK, bo widzę, że napęd optyczny został wykryty. Sprawdzam karty SCSI w panelu sterowania. Mam tu kontroler ACART, a także widzę, że został wykryty napęd taśm oraz CD-ROM SCSI. OK, w panelu sterowania mam jeszcze ikonę urządzenia taśmowe. Ciekawe, co tam jest? Dopiero w tym momencie system chce zainstalować wymagany sterownik do mojego napędu HPDAT. Wkładam do napędu płytę instalacyjną Windows NT, system instaluje wymagany sterownik. Wygląda na to, że wszystko mam zainstalowane, można spróbować odczytać taśmę w napędzie. Windows NT, z tego co pamiętam, zawiera aplikację do robienia kopii zapasowych. Aplikacja ta obsługuje też napędy taśm. Spróbuję odczytać dane z taśmy. 3 lata temu coś na niej zapisałem. Ciekawe co? No tak, cóż by innego. Na taśmie jest zapisany Quake 3. Pliki przywróciły się bez żadnego problemu. Przetestuję zapis pod moim NT-kiem. Zapiszę kilkaset megabajtów na taśmę. Włączam kompresję danych, a z opcji wybieram zrobienie kopii zapasowej plików rejestru systemowego. Z ciekawości uruchomiłem menadżera zadań. Jak się okazuje, proces tworzenia kopii zapasowej w ogóle nie obciąża systemu, a zajętość pamięci skoczyła do aż 33 MB. Dane zapisują się z prędkością około 1,5 MB na sekundę. Kaseta DAT ma pojemność 12 GB, a podawana pojemność wynosząca 24 GB jest osiągana dzięki kompresji danych. A przy okazji 24 wygląda lepiej w materiałach marketingowych. Zapis danych wraz z ich weryfikacją trwał około 12 minut. Muszę przyznać, że naprawdę jestem pod wrażeniem stabilności działania Windows NT. Gdy już przebrnąłem przez instalację karty SCSI i jej sterowników, mogłem bezproblemowo używać napędu taśm. Wbudowany w system program też działał prawidłowo i zapisał dane. Windows NT, zaprojektowany z myślą o stabilności i środowiskach profesjonalnych, miał pełne wsparcie dla technologii SCSI, popularnej w serwerach i stacjach roboczych. Choć SCSI wymagał więcej zachodu przy konfiguracji niż IDE, oferował lepszą wydajność i możliwość podłączania wielu urządzeń na jednej magistrali. Z kolei kontrolery firm takich jak Adaptec czy właśnie ACART były często wybierane jako niezawodne rozwiązania PCI dla maszyn klasy Enterprise, jak pokazany dziś dwuprocesorowy komputer Retro. Komputer, choć wiekowy, to prawdziwy potwór.
2 procesory Pentium 2, karta graficzna Riva 128 i niesamowite 512 MB pamięci RAM, co kiedyś robiło ogromne wrażenie. Dzięki za oglądanie. Cześć!